Pojazdy czterokołowe, czyli kłady, przez chwilę miały w Europie jakby bardzo dużą popularność. Później pojawił się problem z homologacjami tych pojazdów, ponieważ rejestrowało się to na jakieś dziwactwa, pojazdy samochodowe inne. Oczywiście przepisy później się pozmieniały. Od 2018 roku tak naprawdę tylko i wyłącznie homologacja na ciągnik rolniczy pozwalała rejestrować te pojazdy. Oczywiście występowały wersje z homologacją i bez homologacji, a tak naprawdę po co komu pojazd bez homologacji? Można go używać tylko i wyłącznie na jakimś zamkniętym obszarze, na jakimś wielkim gospodarstwie, ale tak czy siak czasami do sklepu pojechać trzeba i pojechać trzeba drogą publiczną, więc spowodowało to niestety bardzo duży spadek sprzedaży tych pojazdów, ponieważ generowało to koszta, wielu producentów się z tego wycofało itd. I w tym momencie myk, chińscy producenci znaleźli lukę na rynku i europejski rynek wypełnił się chińskimi sprzętami. Oczywiście Polaris i Can-Am zrobili swoje, też wypadali lukę na rynku i wypchnęli Japończyków. Ale uwaga, niektórzy producenci powiedzieli koniec, wracamy. Tak właśnie postanowiło Kawasaki i w 2025 roku, w tamtym roku przedstawiło najnowszą wersję swojego flagowego, największego kłada, czyli Brute Force 750. Zapraszamy do prezentacji. Brute Force, czyli brutalna siła. Czyli brutalna siła to taka naprawdę brutalna siła. Jeżeli zestroimy to z kładami, które na rynku aktualnie są najbardziej popularne, czyli litrowe, wielkie fałki, Polarisy, Can-Amy, no to nasza 750 wygląda dość marnie. Ale tak naprawdę każdy użytkownik kładów może potwierdzić, że w kładzie, jeżeli nie ścigamy się tym kładem profesjonalnie, nie jeździmy rajdowo, nie wykorzystujemy go ekstremalnie, to 51 koni, który generuje ten kład, w zupełności wystarczy, żeby tym kładem poruszać się wygodnie, komfortowo, używać go naprawdę do świetnej rekreacji, do przelatywania po dziurach, pod jazdy, pod wzniesienia, czy latanie na głębokim błocie. Co jest kartą przetargową tego kłada? To, że ten kład jest w miarę lekki. Waga tej fałki to 333 kg, jak podaje producent, z pełnym zbiornikiem paliwa, czyli można powiedzieć, że w stanie gotowym do jazdy. Oczywiście, jeżeli chodzi o kłada Kawasaki Brute Force, on wraca po pewnym czasie z nowym modelem, natomiast ten nowy model to można powiedzieć, że tylko i wyłącznie liźnięcie liftowe tego kłada, ponieważ serducho, rama, napędy i praktycznie wszystkie mechaniczne elementy tego kłada to poprzedni Brute Force, poprzednia 750, oczywiście ze zmienionym wizualnym, ze zmienionym body i ze zmienioną troszeczkę elektroniką tego pojazdu. Przechodząc do serducha, mamy tutaj 750, dokładnie 749 cm3, silnik oczywiście w konstrukcji V, cylindry rozszerzone pod kątem 90 stopni, układy SOHC, czyli jeden wałek rozrządu obsługujący po dwie dźwigienki, każda z dźwigienek obsługuje po dwa zawory ssące, dwa zawory wydechowe, więc konstrukcja bardzo przyjemna. Ta konstrukcja generuje, tak jak wspomniałem, 51 koni mechanicznych i 58 N momentu obrotowego, więc jest to naprawdę fajny power. Jest to moc, moment obrotowy, który powoduje, że przy mocnym wykręceniu tego kłada spokojnie podrywa nam przód, spokojnie ten kład może się poderwać na tylne koła bez jakichś większych kombinacji, przede wszystkim z uwagi na niską masę, ale też fajny moment, fajny kop i fajny strzał z niskich obrotów, co w fałkach jest znane i kochane. Jeżeli chodzi o silnik, to tak jak wspomniałem, jest to konstrukcja sprawdzona, konstrukcja tutaj produkowana od wielu lat przez Kawasaki i tak naprawdę konstrukcja niezawodna. Tak jak wspomniałem, rozrząd, zawory, które są na dźwigienkach, nie są na płytkach, tylko właśnie na dźwigienkach, więc jest to dość prosta regulacja, którą może zrobić każdy znający podstawową mechanikę rolnik używający kłada lub na przykład po prostu przez x lat nic z tym kładem nie robi, zmieniać tylko olej i jeździć, aż ten kład się w końcu popsuje, czego nie chce robić, bo jest po prostu bardzo trwały i dalej jest zrobiony ze świetnych materiałów i z bardzo dużą trwałością. Co do napędów,
Jeżeli chodzi o tego kłada, to są to standardowe rozwiązania, czyli tylny napęd stały, nie ma tam układu różnicowego, więc on jakby kręci tak samo. Co do przedniego napędu, możemy go sobie dołączyć. Dołączamy go w sposób elektroniczny, czyli przez przełącznik na kierownicy. Dołącza nam się napęd przedni, a jeżeli chodzi o napęd przedni, oczywiście jest tam jest w tym napędzie układ różnicowy, który pozwala nam w napędzie na 4 koła skręcać. A jeżeli chcemy ten układ zablokować, to wykorzystujemy prosty mechanizm tutaj blokady dyferencjału. Wtedy 4 koła kręcą, tak samo ten przedni dyfer jest wtedy zablokowany i 4 koła kręcą tak samo. Oczywiście nie używajcie tego przy skręcaniu kładem, bo jakby skręcanie przednim napędem z zablokowanym dyferencjałem może skończyć się katastrofą, ale zwróćcie uwagę, że są to rozwiązania bardzo, bardzo proste. Jest ten mechanizm blokowany na linkę, żadne elektroniczne rozwiązania. Podobnie tutaj również gaz jest na lince. Hamulce, tu mamy linkę, tu mamy obsługę hydrauliczną obsługę hamulcy przednich. Przednie hamulce, mamy tutaj tarcze hamulcowe. W przypadku hamulca tylnego mamy tutaj hamulec wielotarczowy zatopiony w oleju w tej naszej tylnej przekładni. Więc nie mamy tutaj widocznych tarcz hamulcowych. Jednym hamulcem hamujemy całym dyferencjałem, hamują wtedy oba koła naraz. Więc bardzo, bardzo proste rozwiązania. Co do przełożenia momentu obrotowego na ten tylny dyferencjał, oczywiście odbywa się za pomocą wariatora, również konstrukcja sprawdzona. Co do homologacji drogowej w tym pojeździe, tak naprawdę możemy kupić tylko i wyłącznie kłada z homologacją drogową i tutaj całe szczęście, że w końcu producent poszedł po rozum do głowy i nie robią homologacji drogowej przez firmę zewnętrzną, która dokłada kierunkowskazy, montuje jakieś blokady itd., a robi to Kawasaki KL Service. Można powiedzieć, że jest tutaj wszystko już przygotowane pod homologację. Zwróćcie sobie uwagę, bardzo ładne lampy LEDowe i zestrojone kierunkowskazy wbudowane do wnętrza. Cały ten pas jest odświeżony, cały ten przód wygląda świeżo, wygląda nowocześnie, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Podobnie szperacz. Tutaj mamy też dodatkową lampę LEDową, która nie musi być zaklejana czarną naklejką, tak jak w niektórych kładach, tak aby przy przeglądzie schować tą lampę, ponieważ nie ma homologacji. Tutaj ten szperacz na kierownicy działa fajnie, jest też LEDem, więc jest to na pewno unowocześniona konstrukcja. Bardzo ten kład wygląda świeżo, wygląda dynamicznie, cały ten wlot powietrza, wszystko to może się podobać. Oczywiście jeżeli chodzi o bagażniki, jeżeli chodzi o bampery, to wszystko jest możliwe do zamontowania. Oczywiście zalecamy montaż takich bamperów, bo na pewno ochroni to Waszego kłada przed kontaktem z drzewem czy jakimś innym kamieniem. Tu wszystko jest oczywiście plastikowe, te elementy faktycznie dobrze jest, jak będą chronione. Pod spodem elementy mocniejsze, twardsze, tak aby jednak ochronić kłada przy jakichś uderzeniach. Ale oczywiście, jeżeli chcecie go wykorzystywać nie do jazdy po ziemniaki czy gdzieś tam po polach, to do takiej eksploatacji mocniejszej, to oczywiście te bampery będą zalecane. Niestety kład ten nie posiada przy fabrycznej homologacji, przy fabrycznym wyposażeniu wyciągarki, więc tę wyciągarkę należy dokupić i należy tego kłada dodatkowo doposażyć. Oczywiście mamy tutaj Brute Force'a 750 w wersji SE. Wersja SE to jest oczywiście kolor wersji specjalnej, czyli kolor camo, kolor maskujący, wśród kładów znany i lubiany i ceniony. Oczywiście Brute Force 750 wychodzi na kołach aluminiowych. Są to oczywiście 12. Jeżeli chodzi o oponki, są to oczywiście oponki CST. Co do unowocześnienia tego kłada, co do nowości w tym kładzie, zmienił się również wyświetlacz. Wyświetlacz jest już kolorowy, wyświetlacz jest elektroniczny. Oczywiście wyświetlacz, którego znamy z innych modeli Kawasaki, a mianowicie z motocykli. W motocyklach w różnego rodzaju Ninjach czy Zetkach ten wyświetlacz jest również zastosowany. Oczywiście szata graficzna jest przystosowana typowo do Brute Force'a. Mamy informacje o napędach, mamy informacje o paliwie. Jest takie bardzo ładne logo Brute Force i po przeciśnięciu 2 przełączników możemy wejść sobie w takie
ukryte menu, ale tak naprawdę w tym ukrytym menu za dużo nie mamy i oczywiście możemy połączyć ten pojazd z telefonem komórkowym, gdzie widzimy parametry tego kłada, czy ewentualnie możemy sobie jakieś jakby mapy wyświetlać na telefonie, tak żeby ściągać mapy od innych użytkowników. Jeżeli chodzi o również tutaj wyświetlacz, mamy tutaj fajną informację o zużyciu pasa napędowego. Przy skrzyni CVT jest ta informacja, która jakby będzie wyświetlana w przypadku jakby już na tyle dużo zużycia pasa. Przede wszystkim nie spodziewajmy się tu jakichś fajerwerków technicznych, jest to prostota i jeszcze raz prostota. Tak jak sobie zwrócicie uwagę, patrząc na tego układa, czy z tej strony macie dostęp praktycznie do wariatora, dostęp do układu hamulcowego, do elementów tutaj wyposażenia. Podobnie jak zajrzymy sobie w przestrzeń przy kołach, tutaj też mamy mnóstwo miejsca, zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego, dostęp do regulacji zawieszenia, oczywiście napięcie wstępne sprężyny. Tutaj wszystko jest bardzo, bardzo dobrze widoczne i jakby łatwe w eksploatacji, łatwe w serwisowaniu. Jeżeli sobie zajrzymy pod siedzeniem oczywiście znajdziemy również łatwy i szybki dostęp do elektroniki. Mamy tutaj oczywiście akumulator, bezpieczniki, przekaźnik rozrusznika. Jeżeli mielibyśmy wyciągarkę, to elektronika z wyciągarki też znajdować się będzie tutaj, więc też jest to bardzo prosta konstrukcja i bardzo łatwy, przyjemny, szybki dostęp do tych wszystkich funkcji. Oczywiście filtr powietrza tutaj i tutaj bardzo fajna rzecz, że filtr powietrza jest gąbkowy, więc jest to jakby żadne papierowe rozwiązania, tylko jest to gąbka. Czyścimy, nasanczamy olejem i pilnujemy, aby czystość tego filtra była zachowana. Natomiast jeszcze raz powtarzam, prostota. Jest to na pewno duży plus dla użytkowników, którzy chcą kupić kłada i tak jakby nie przejmować się eksploatacją, cieszyć się z użytkowania i cieszyć się z jazdy. Oczywiście jeżeli chodzi o okłady z homologacją drogową, jest to homologacja T3B, czyli ciągnik rolniczy. Mamy tutaj ograniczenia homologacyjne, ograniczenia prędkości maksymalnej, czyli ten kład jest zablokowany w przypadku T1B do prędkości 40 km na godzinę i w przypadku T3B do prędkości 60 km na godzinę. Demontaż tej blokady w jakiś sposób powoduje też, powinna zostać zawieszona homologacja, zawieszona rejestracja, ponieważ przy tych dużych prędkościach ten pojazd po prostu nie spełnia tych założeń jakby homologacyjnych, które są nałożone. Tu głównie przez to, że pojazdy typu quad nie są wyposażone w ABS, czyli przy dużych prędkościach skuteczność hamowania tego pojazdu jest średnia. Można powiedzieć, że tu chodzi przede wszystkim o uścisk przodu, czy o wywrotność tego pojazdu przy większych prędkościach, stąd te ograniczenia prędkościowe nałożone przez homologację. Podejrzewam, że gdyby był wyposażony w ABS, to tych blokad prędkości by nie było i by nie musiały być zastosowane. Co do praktyczności, mamy tutaj schowki, tutaj mamy taki schowek, można powiedzieć, nie wiem, właściwie tylko guma, coś możemy wrzucić i sobie przewozić. Tutaj schowek zamykany, który również w prosty sposób gumą jest zabezpieczony. Schowek nie jest jakiś ogromny, ale jest zabezpieczony przed wodą, jest tu już szczelka, więc można powiedzieć, że jest duża szansa, że schowek będzie wodoodporny. No i w przedniej części też mamy schowek, tutaj w tym miejscu, taka przestrzeń. Natomiast nie ma co ukrywać, nie jest to jakaś rewelacyjna ilość tego miejsca do transportu, więc pewnie każdy użytkownik tego quada będzie go doposażał w jakiś kufer, tak żeby można było ze sobą coś przetransportować, coś przewieźć. Co do homologacji tego pojazdu, tak jak wspominałem, pojazdy te są wyposażone fabrycznie w hak do możliwości transportu przyczepy, do podłączenia przyczepy, do możliwości ciągnięcia czegoś. I oczywiście to już jest w standardzie, są informacje o nacisku na hak i o obciążeniu przyczepy, który tutaj jest zastosowany. No i oczywiście złącze. Tutaj jeżeli chodzi o złącze, mamy tutaj 7-pinowe złącze, więc jeżeli macie przyczepkę 13, no to musicie sobie zastosować przejściówkę. I tutaj światło do wstecznego biegu, jeżeli poruszamy się do tyłu. Tu oczywiście homologacyjne mocowanie tablicy rejestracyjnej z podświetleniem również homologowane. No i lampy. Zwróćcie sobie uwagę, bardzo ładne lampy. Wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I tutaj już Wam pokazuję światła awaryjne.
Ok. No i proszę bardzo, duży LEDowy panel. Tak samo jeżeli chodzi o światła stop, też LEDowe lampy wyglądają bardzo nowocześnie, bardzo ładnie. Fajne jest też to, że te bagażniki przednie i tylne to nie są takie gołe rury, tak jak w Grizzlaku, tylko są to rury, które są w jakiś sposób nowocześnie odświeżone. Na to jest przykryta taka plastikowa osłona, więc to też jest coś no jakby lepszego od standardu. Więc mamy tu taką lekką hybrydę. Technologicznie nie jakoś mocno rozbudowanego pojazdu. Silnik, zawieszenie, rama i napędy są to konstrukcje bardzo, bardzo sprawdzone. Tutaj parametrami się to jakoś bardzo nie różni od swojego poprzednika, ale jest to linia odświeżona. Mamy tutaj bardzo ładną linię świateł. No i w końcu ta homologacja, która jest robiona przez producenta, nie ma tutaj jakby problemu jakby z późniejszym wizytą w stacji diagnostycznej u diagnosty. Te fabryczne elementy od razu pokazują, że nie jest to jakaś dołożona przeróbka, tylko jest to homologacja fabryczna. Słuchajcie, no dla kogo ten kład jest przeznaczony? Oczywiście, jeżeli ktoś szuka marki jakby premium, czyli jakby marki z dobrą renomą, z dużą trwałością, no to oczywiście Kawasaki jest taką marką. Kawasaki na pewno może się tutaj poszczycić bardzo dobrą opinią co do trwałości. Każdy, kto użytkuje, na pewno markę Kawasaki zna. Więc tutaj dla osób, które chcą kupić kłada i specjalnie się nie przejmować jakąś tam dużymi problemami serwisowymi, to jest kład, który na pewno będzie Wam służył bardzo, bardzo długo. Oczywiście pamiętamy o podstawowych serwisach, przeglądach, wymianach olei, ale to jest kład niezniszczalny. Oczywiście świetnie się sprawdzi do użytku codziennego, jeżeli mamy gospodarstwo, chcemy tym kładem ciągać przyczepę, nie wiem, zamontować sobie jakąś czy zamiatarkę, pług, jakieś urządzenia dodatkowe, te kłady sprawdzą się na pewno bardzo, bardzo dobrze. A oczywiście, jeżeli szukamy kłada do użytku sportowego, do użytku rekreacyjnego, do jazdy po dziurach, po błocie, po jeździe nawet jakiejś szybkiej szutrowej, z uwagi na niską wagę, ten kład też sprawdzi się świetnie. Ten kład przez dziury, przez jakby błoto, przez kałuże będzie po prostu przelatywał, ponieważ średnio porównując z podobnej klasy kładem z jakby jakimś chińskim czy ewentualnie amerykańskim, jest średnio jakieś 100 kg lżejszy, więc to jest na pewno niewątpliwy plus dla Kawasaki. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Brute Force'a 750. Oczywiście wersja LE, czyli wersja limitowana, występuje również wersja podstawowa, czyli w tym takim ciemnym granatowym kolorze. Oczywiście jest jeszcze jego młodszy odpowiednik 450, który według mnie jest w świetnej cenie, ponieważ ten kład w granicach 72 tysięcy, a 350 w granicach 37 tysięcy, więc uważam, że jest to jak na homologację jeden z tańszych kładów na rynku tej klasy. Więc na pewno polecamy. Fajnie, że Japonia się troszkę odradza na powiedzmy inne japońskie odpowiedniki, czyli na nowego Grizzlaka, czy przepraszam, może Suzuki jeszcze reaktywuje swojego King Quada, chociaż tutaj może być ciężko, więc fajnie, że jakby japońskie kłady wracają w jakiś sposób do gry, choć może bez jakichś wielkich ewolucyjnych zmian technicznych, natomiast fajne jest to, że jest to linia odświeżona i że nie porzucają tutaj rękawic. Także jeżeli szukacie porządnego kłada, serdecznie polecamy Kawasaki Brute Force 750. A na koniec, ja mam na imię Andrzej, witamy na kanale Mototalks, albo żegnamy. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. No i znajdziecie tu mnóstwo materiałów ze świata motoryzacji, nie tylko jednoślady, ale również dwuślady, czyli pojazdy wszelakiej maści. Zachęcamy do subskrypcji, do oglądania. Dziękujemy za oglądanie i do następnego.